Witamy na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku akademickiego 2022-2023 na 24 kierunkach prowadzimy wybrane zajęcia metodą problemową. Codziennie radzimy sobie z przeróżnymi życiowymi problemami. Rozwiązywanie ich może być także metodą pracy na zajęciach. Zobaczmy, jak ta metoda działa. To tradycyjna sala zajęciowa. Praca metodą PBL wygląda zupełnie inaczej. Problemy łatwiej rozwiązywać wspólnie, gdy korzystamy z wiedzy, doświadczenia i pomysłów innych osób. Dlatego na tych zajęciach pracujecie w grupach. Etapy waszej pracy są szczegółowo zaplanowane. W trakcie pierwszych zajęć przydzielacie sobie odpowiednie role. W zespole pojawia się więc liderka albo lider. Pilnuje, żebyście sprawnie dążyli do celu. Ktoś robi notatki, żeby nic wam nie umknęło. Inna osoba kontroluje czas, który przeznaczacie na kolejne etapy. Podczas rozwiązywania problemu może się okazać, że potrzebne są jeszcze inne role i wtedy je sobie przydzielacie. Każda osoba z zespołu jest odpowiedzialna za zdobycie wiedzy niezbędnej, by rozwiązać problem. Podczas pierwszych zajęć ustalacie także zasady waszej współpracy. Na przykład nie przerywamy sobie podczas rozmowy, nie spóźniamy się na nasze spotkania, dyskutujemy na równych prawach. Tak przygotowani możecie zaczynać właściwą pracę. Etap pierwszy. Zapoznajecie się z przygotowanym przez osobę prowadzącą zajęcia materiałem, który przedstawia problem. Oglądacie film lub prezentację, może jakiś rysunek, albo czytacie opis, z którego wynika problem do rozwiązania. Pamiętajcie, wasz wykładowca lub wykładowczyni nie ma klucza odpowiedzi. Każda grupa rusza swoją własną ścieżką i wypracuje inne rozwiązanie. Kolejny krok to znalezienie w materiale wszystkich istotnych informacji. Ustalacie, co waszym zdaniem jest kwestią do rozwiązania. To ważne, ponieważ nie dostaniecie gotowych pytań, na które macie znaleźć odpowiedź. Teraz pora na waszą dyskusję. Rozmawiacie o wątpliwościach, swoim doświadczeniu, robicie burzę mózgów, stawiacie pierwsze hipotezy, jak rozwiązać problem. Po dyskusji kolejny etap. Powinniście już być świadomi, co wiecie, a co musicie uzupełnić. Spisujecie więc zagadnienia do wyjaśnienia. Tak kończą się pierwsze zajęcia. Teraz ruszacie na poszukiwanie brakujących informacji. Możecie korzystać z różnych źródeł. Ktoś będzie szukał specjalistycznych danych w internecie, inna osoba w bibliotece, a może niezbędne będzie spotkanie z ekspertem, wysłuchanie wykładu albo przeprowadzenie ankiety. Kolejne zajęcia rozpoczynacie od wymiany informacji. Każdy po kolei mówi o tym, czego się dowiedział, co udało się wyjaśnić. Możliwe, że przed wami już ostatni etap. Musicie ocenić, czy problem jest rozwiązany. Jeśli nie, wracacie do wcześniejszych etapów, czyli na przykład spisujecie pytania, na które nadal nie znacie odpowiedzi. Pracujecie dalej podczas kolejnych spotkań, aż do momentu, w którym ustalicie, że rozwiązanie jest gotowe. Koniec pracy metodą problemową to prezentacja rozwiązań, które przygotowaliście w grupach. Każdy zespół szedł inną drogą, stąd wasze pomysły mogą bardzo różnić się od siebie. Prezentacje nie będą więc nudne, a rozwiązania innych mogą być dla was inspiracją. Jaka jest rola waszego wykładowcy lub wykładowczyni w pracy metodą PBL? Przeprowadza was przez kolejne etapy, zadaje trudne pytania, służy wiedzą ekspercką i monitoruje pracę zespołową. Na przykład pilnuje, by nikt nie zdominował dyskusji. Co wasi koledzy i koleżanki sądzą o PBL po pierwszych doświadczeniach? Metoda pozwoliła mi na otwarcie się na ludzi i nowe znajomości. To, że nie można źle odpowiedzieć, jest motywujące i uczy zabierania głosu. Sami szukaliśmy informacji, poprawialiśmy się wzajemnie i dlatego udało mi się zapamiętać więcej materiału z tych zajęć. Dlaczego warto spróbować pracy metodą problemową? Uczycie się współpracować z innymi, ćwiczycie zabieranie głosu, potraficie ocenić, czego nie wiecie i znaleźć brakujące informacje. Uczycie się krytycznie oceniać źródła wiedzy, z których korzystacie, a przy tym jesteście nastawieni na poszukiwanie rozwiązań, kreatywni i zmotywowani. Zdobyliście wiedzę, którą od razu wykorzystacie w praktyce, czyli ruszacie w świat gotowi do działania.